Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego, link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Konkret prognozy dla EUR-PLN, USD-PLN i dla Euro-USD. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Konkret prognozy dla EUR-PLN, USD-PLN i dla euro-dolara. Jako że trwa dzisiaj niezwykle ciekawy dzień, ponieważ zaczynamy sympozjum Jackson Hole, spotkanie bankierów centralnych, i postanowiłem zrobić specjalny materiał dotyczący tego, jak teraz rynek prognozuje, co się może wydarzyć, jakie mogą być poziomy docelowe na najbliższe miesiące, kwartały i tygodnie dla najważniejszych par walutowych, ale przede wszystkim dla euro-dolara i oczywiście z bardzo konkretnym nastawieniem na nasz region, czyli w tym wypadku na euro-złoty i dolar-złoty. I oczywiście zaczniemy od tego, jaki jest teraz poziom stóp procentowych wyznaczanych przez rynek, ponieważ to jest niezwykle istotne. Zaczynamy taki początek sierpnia, a początek września przyniesie nam decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych i to będzie miało naprawdę bardzo duże znaczenie. I co tutaj nam pokazuje rynek na początek stawki WIBOR-owe i widzimy, że jest dość płasko, 6,96% to jest cały czas poziom, na którym jesteśmy, a stawki FRA, czyli to, co rynek obstawia, jakie mogą być stopy procentowe w najbliższym czasie, pokazujemy, widać, że na stawkach tych, które sygnalizują, co może się wydarzyć właśnie we wrześniu, widzimy, że jest naprawdę w cenie podwyżka o 25 punktów bazowych, a natomiast kiedy zobaczymy, jak rynek prognozuje, co może się wydarzyć na początku 2023 roku, czyli w pierwszym kwartale 2023 roku, to tutaj rynek prognozuje już 3 kolejne podwyżki o 25 punktów bazowych, czyli że od obecnych poziomów stopy procentowe w Polsce wzrosną nawet jeszcze o 75 punktów bazowych i to pomimo tych danych o dynamice wzrostu PKB, które poznaliśmy. Czy tak się stanie? Zobaczymy. To jest niezwykle istotne, jak tutaj rynek zacznie się pozycjonować pod te dane i względem tych ostatnich informacji o inflacji płynących z całego świata, bo przypomnę, ruch na stopach procentowych, żeby wyceniać większe podwyżki stóp procentowych niż jeszcze 3 tygodnie temu, wynikał po pierwsze z danych o inflacji w Wielkiej Brytanii i danych o inflacji w Niemczech. I to były te powody, dla których rynek stóp procentowych na całym świecie znowu ruszył w górę i także widać to na polskich stopach procentowych, także tutaj stopy procentowe zaczynają ewidentnie być dyskontowane, że znowu będą w naszym kraju rosły. Ale jakie są te prognozy dla euro złotego i dla dolar złotego? I te wykresy w tle widzimy. Zaczniemy oczywiście od euro złotego, ponieważ ta rozbieżność między poziomami, na których teraz jesteśmy, a poziomami maksymalnymi sprzed 2 miesięcy jest tutaj najlepiej widoczny i ta siła krajowej waluty, ta relatywna siła względem zachowania euro-dolara jest najbardziej widoczna. I jakie tutaj są prognozy? Co tutaj rynek przewiduje na koniec tego kwartału, czyli już za miesiąc, co się może wydarzyć? Najbardziej skrajna, wysoka prognoza zakłada, że euro-złoty sięgnie poziomu 4,85. Skrajnie niska, że sięgnie poziomu 4,57. Natomiast mediana prognoz to jest 4,73. I na wykresie widzimy zbiorcze te porównanie, jak dla każdego kolejnego kwartału i każdego półrocza tutaj te prognozy mają miejsce. No i oczywiście będziemy to weryfikować z tym, że rzeczywistym zachowaniem rynku, czy rzeczywiście te prognozy się sprawdziły. I teraz ciekawostka oczywiście, jak tutaj rynek prognozuje na koniec drugiego kwartału przyszłego roku, czyli na koniec pierwszego półrocza 2023 roku, jakie mogą być te wartości euro-złotego i widzimy maksymalnie skrajnie wysoka to jest 5,20, a skrajnie niska to jest 4,40, czyli widzimy bardzo dużą rozbieżność, rynek prognozuje ogromną zmienność i oczywiście jeszcze raz zachęcam do tego, żeby zabezpieczać ryzyko kursowe. W naszych materiałach, tych co niedzielnych, macie zdecydowanie większą dawkę informacji na temat tego, jak zabezpieczać ryzyko kursowe. I na koniec wykres 3D, który także nie pozostawia złudzeń, że rynek na rynku opcji nastawia się na to, że kurs euro do złotego pójdzie w górę. I teraz oczywiście, jakie są prognozy dla dolar złotego? I analogicznie, prognozy na koniec trzeciego kwartału to jest maksymalnie wysoka, to jest 4,95, maksymalnie niska to jest 4,38, a mediana prognoz to jest 4,64
Widzimy na wykresie, jak to się tutaj zachowuje i oczywiście na koniec pierwszego półrocza 2023 roku rynek prognozuje maksymalnie wysoką 5,10, maksymalnie niską to jest 4,12 i na wykresie 3D uśmiechów opcyjnych, tak jak inwestorzy obstawiają na rynku instrumentów pochodnych, widzimy także, że jednoznacznie i zdecydowanie rynek nastawia się na dalsze wzrosty dolar do złotego, a nie na spadki i te przesunięcie uśmiechu opcyjnego jest niezwykle mocne i silne i to pomimo punktów swapowych. I teraz na co należy jeszcze zwrócić uwagę? Oczywiście rynek opcji, który moim zdaniem jest teraz głównym celem dla inwestorów, którzy otwierają pozycje na rynku krajowej waluty, ponieważ złoty jest oczywiście bramą do inwestowania na rynku krajowych aktywów, ale teraz przede wszystkim inwestorzy kierują się do obligacji. Rynek obligacji jest oczywiście bardzo mocno odsunięty od tych poziomów maksymalnych sprzed 2-3 miesięcy i myślę, że można mówić śmiało, że polskie obligacje są celem teraz inwestycyjnym dla tych wszystkich, którzy starają się otwierać pozycje na krajowych aktywach i myślę, że warto na to zwrócić uwagę, że także ETF na całą polską krzywą dochodowości nie jest jeszcze na tych poziomach, które mogłyby oznaczać pewnego rodzaju panikę na polskich obligacji. Jesteśmy dokładnie na wsparciu, jeżeli popatrzymy na zachowanie polskiego ETF-u, dokładnie na wsparciu, bardzo blisko wsparcia, więc tutaj rynek ewidentnie powinien wkrótce rozpocząć pewnego rodzaju grę, czy te wsparcie zostanie obronione, czy też nie. Na razie moim zdaniem jest to tylko ruch powrotny i wkrótce inwestorzy sobie przypomną o polskich aktywach, po polskich obligacjach, jeżeli tylko oczywiście doszłoby do odwrócenia tendencji na eurodolarze, ale do tego dojdziemy. I oczywiście trzecim głównym celem inwestycyjnym dla inwestorów jest polska giełda. Ten wykres, który teraz jest w tle, bardzo dobitnie pokazuje, dlaczego polska giełda jest generalnie taka słaba, dlaczego nie chce odbić, dlaczego nie chce uczestniczyć w żadnej hoście, która miała miejsce na rynkach światowych w ostatnich 10 latach. Ten wykres pokazuje, że kapitał globalny na przestrzeni ostatnich co najmniej 10 lat odpływa z rynków emerging markets i płynie do rynków developed market, czyli do tych głównych, najbardziej rozwiniętych giełd papierów wartościowych na całym świecie. I to jest moim zdaniem jeden z tych powodów, dlaczego warszawska giełda jest taka zdołowana. Jesteśmy na 20-letnich minimach tego wskaźnika, który teraz widać w tle, czyli stosunku tego wskaźnika MSCI dla rynków emerging markets względem tego dla całego świata i sam wykres oczywiście WIG20 dokładnie to pokazuje. Jesteśmy na minimach, nie ma siły na jakąkolwiek większą korektę wzrostową, wzrostowe odbicie, czyli rynek tutaj ewidentnie nastawia się na to, że te spadki mogą być kontynuowane. To jest bardziej prawdopodobna perspektywa. Analiza techniczna sugeruje, WIG20 może wkrótce spaść w okolicy 1500 punktów. Tam jest wiele różnego rodzaju poziomów technicznych, na które warto zwrócić uwagę, na które myślę, że inwestorzy powinni być gotowi, że ten test tych poziomów może mieć miejsce. Jeżeli oczywiście rynkowe stopy procentowe dalej pójdą w górę, oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych w naszym kraju także pójdą w górę i moim zdaniem to jest scenariusz bazowy. No i oczywiście teraz przechodzimy już do rynków światowych. Odpowiedź na pytanie prognozy dla euro-dolara. Jakie mogą być? I tak samo, drodzy Państwo, warto zwrócić uwagę na zachowanie euro-dolara, który w momencie tworzenia tego wpisu jednak testuje parytet, jednak walka o ten poziom 1,00 cały czas trwa, a długoterminowy wykres, który teraz jest w tle, dobitnie pokazuje, dlaczego te poziomy są takie istotne, ponieważ to tam przebiega dolne ograniczenie kilkuletniego kanału spadkowego. Ten kanał ma duże znaczenie, ma oczywiście pełni rolę ruchomego wsparcia, ale także wspiera ten psychologiczny poziom 1,00, czyli parytetu i ewidentnie to zachowanie dziś z ostatnich godzin pokazuje, że ten poziom cały czas walczy. Ale jakie są prognozy? I widzimy, że tutaj rynek spodziewa się, że euro-dolar maksymalnie osiągnie poziom 1,07, minimalnie osiągnie poziom 0,96 w następnych tygodniach, a mediana prognoz to jest 1,02 i zobaczymy, czy rzeczywiście to się sprawdzi. Widzicie Państwo na wykresie, jaki jest rozrzut, jak tutaj rynek prognozuje, w którą stronę rynek generalnie ma podążyć. Mediana prognoz to pokazuje, nastawienie rynku i wykres 3D także sygnalizuje, że nastawia się rynek na dalsze umocnienie amerykańskiego dolara i to jest scenariusz bazowy na kolejne dni, tygodnie i miesiące. Inne rynki, przede wszystkim oczywiście, jeżeli jesteśmy przy amerykańskim dolarze, przy rynku forexowym, to obligacje. Amerykańskie obligacje sięgają już poziomu 3,10%, czyli na cenach, jeżeli popatrzymy na ceny amerykańskich T-notes, to jest strefa 117,20
do 40 i ta strefa wsparcia ma znaczenie. Moim zdaniem może się tutaj wiele wydarzyć i rynek ewidentnie pozycjonuje się pod to, co się stanie podczas sympozjum Jackson Hole, które przypominam dzisiaj się zaczyna. Wiele będzie także się działo moim zdaniem na rynku obligacji. Jeżeli rynkowe stopy procentowe zaczną spadać, czyli ceny obligacji zaczną rosnąć, to będzie to dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy liczą na to, że także dojdzie do pewnego rodzaju zwrotu, odbicia wzrostowego na indeksach giełdowych, ponieważ powiązanie między rynkowymi stopami procentowymi a indeksem giełdowym cały czas jest bardzo duże. I jeszcze warto zwrócić uwagę, że te okolice 3,10% to jest także miejsce, gdzie przebiega ważne zniesienie Fibonacciego 61,8%, więc rynek moim zdaniem także będzie pod tym względem przywiązywał do tych poziomów duże znaczenie. Niemieckie obligacje generalnie tracą mocniej niż amerykańskie obligacje. Nastawia się rynek na to, że stopy procentowe w strefie euro pójdą w górę mocniej niż to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, iż to może mieć miejsce w Stanach Zjednoczonych. I dzisiaj także będziemy dyskontować ciekawe dane makro ze Stanów Zjednoczonych. To są oczywiście informacje o przybliżonych wynikach PKB za drugi kwartał w Stanach Zjednoczonych. Generalnie te dane są w cenach, natomiast moim zdaniem z miesiąca na miesiąc i z tygodnia na tydzień warto obserwować notowania i te wskazania joblessów, ponieważ rynek przyszłych stóp procentowych może także zależeć od tego, co się będzie działo na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, a im bardziej rosną te joblessy, tym może być to sugestia, że jednak rynek pracy reaguje na spowolnienie gospodarcze i moim zdaniem reakcja wtedy odwrotna do tej klasycznej może wystąpić. Kiedy jesteśmy na rynku światowych aktywów, nie wolno minąć oczywiście kryptowalut, bitcoina. Na razie tutaj jest mała zmienność, czyli rynek sygnalizuje, że aktywa takie jak indeksy giełdowe, jak rynek akcji powinny raczej zachowywać się stabilnie, bardzo dobrze dyskontując raczej oczekiwania na wyniki spotkania w Jackson Hole, ponieważ to są najważniejsze wydarzenia w tym tygodniu. I sam indeks wczoraj to potwierdził na Wall Street, że nie przebił poziomu 4100 punktów, czyli to jest dobra informacja dla byków, przynajmniej sygnalizująca stabilizację i wyczekiwanie na to, co się może wydarzyć. Sesja w Azji przynosi dzisiaj lekkie wzrosty, więc prawdopodobnie także Europa rozpocznie od pewnego rodzaju wzrostów i myślę, że indeks DAX będzie także miał trudności, żeby przebić poziom 13 tysięcy punktów aż do momentu tego, jakie będą wyniki spotkania Jackson Hole. I oczywiście dzisiaj dla Europy także będą ważne wskaźniki IFO, które poznamy o godzinie 11 i te wskaźniki pokażą nam, jaka jest kondycja niemieckiej, europejskiej gospodarki w środku trzeciego kwartału, dlatego moim zdaniem warto zwrócić na to uwagę. Rynek surowcowy, zaczniemy od rynku gazu. Rynek gazu, czy to w Europie, czy to w Azji, zachowuje się bardzo podobnie i to jest właśnie jeden z tych czynników, który wywołuje teraz presję inflacyjną. Odsyłam do ostatnich materiałów, gdzie wyjaśniałem bardzo dobitnie na przykładach, dlaczego teraz rzeczywiście inflacja ma charakter podażowy, importowany jest zewnętrzna, a nie popytowy. Jest to pierwszy taki przypadek teraz od lat 70., dlatego te narzędzia typu podwyżki stóp procentowych nie mogą być stosowane z powodu tego, że inflacja ma odmienny charakter, a my nie chcemy tutaj zamrozić gospodarek na całym świecie. I jeżeli popatrzymy na zachowanie gazu w Europie, to widzimy, że zbliża się już poziom 300 euro za megawattogodzinę, czyli jesteśmy na bardzo wysokich poziomach. Oczekiwania inflacyjne oczywiście z tego poziomu także rosną. Plus oczywiście, jeżeli zobaczymy zachowanie ropy naftowej, ropa naftowa już wyraźnie wróciła nad poziom $93. Ten poziom ma znaczenie i myślę, że jest duża szansa na to, że jednak spróbujemy znowu zaatakować poziom $100. Powód wzrostów ropy naftowej jest taki, że Arabia Saudyjska zamiast zwiększyć oczekiwania na moce produkcyjne, na wzrost oczywiście możliwości produkcyjnych, to w ostatnim czasie zasugerowała, że może zmniejszyć produkcję ropy naftowej i to podbija cenę. Oczywiście wróciliśmy także na kluczowy poziom $93. No zobaczymy oczywiście, jak to będzie i także widać powiązanie między zachowaniem węglowodorów, ropy naftowej i gazu ziemnego z tym, jak zachowują się obligacje, oczekiwania inflacyjne. To także widać te powiązanie i tę korelację. Natomiast to, co sprzyja popytowi na ryzyko, to moim zdaniem zachowanie miedzi. Miedź nie chce spadać, to moim zdaniem jest jeden z niewielu teraz dobrych zwiastunów dla byków na giełdach papierów wartościowych. Czy to będzie dobry omen tego, co się wydarzy we wrześniu? Zobaczymy, jednak moim zdaniem jest większe prawdopodobieństwo spadków niż wzrostów indeksów giełdowych we wrześniu.
Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu i